O, wy ste! Mam nadzieję, że już obejrzeliście pierwszą część mojej opowieści o kolejach czarnogórskich, bo teraz czas je testować. Idemo! Chciałbym choć na jeden dzień zobaczyć, jak wyglądał początek zwykłego dnia roboczego mojego dziadka. Dlatego pojadę pierwszym pociągiem o 5 rano do Podgorycy, a stamtąd dalej do Kolaszyna. Od razu przyznam, nie należę do osób, które lubią wstawać wcześniej. Mam nadzieję, że uda mi się zdążyć na ten pociąg. I drodzy moi, jest 5. Po prostu nie wierzę, że w ogóle wstałem, ale no, jak mój dziadek mógł, mogę i ja. Czekamy na pociąg o 5:11 i jedziemy do Kolaszynu. Zobaczymy, jak to będzie. Idziemy. Wsiadajcie, wsiadajcie. No to ciężko uwierzyć, ale do Kolaszyna jedziemy kuszetkami. Niesamowite. Ale jest jedna dobra rzecz. Będziemy mieli dobry widok na wszystkie te fajne rzeczy. Wyjeżdżamy na czas. Na początku naszej podróży jedziemy przy Morzu Adriatyckim i podziwiamy fajne widoki. Pierwsza poważna stacja to Sutomore, popularny kurort dla turystów. Na wyjeździe z miasteczka wjeżdżamy do tunelu Sozina, co ciekawe najdłuższego tunelu na trasie Belgrad-Bar, o długości 6,1 km. Jak jest upalny dzień, a pociąg nie ma klimatyzacji, to ten tunel ratuje życie. A niedługo po tunelu mamy miasteczko Virpazar, skąd można popłynąć na wycieczkę na Jeziorze Szkoderskim. I no drodzy moi, na stacji Virpazar czekamy ponad 5 minut już. A na pewno się pytacie, dlaczego tak długo czekamy? No, czekamy na pociąg z kierunku Podgorycy do Baru. Bo tutaj panuje ruch wahadłowy. Po prawie 15 minutach czekania wreszcie odjeżdżamy i jedziemy obok Jeziora Szkoderskiego. Fajne widoki. No naprawdę jest dziwne uczucie podróżować tym pociągiem tak turystycznie, a nie do pracy. Podróżowałem dosłownie codziennie na relacji Bar-Podgoryca, raz na studiach, raz do pracy. Ponad 80% przypadków wszystko było jak powinno, ale kiedy nie jest, to naprawdę może być okropnie. Czasami musiałem czekać 2 godziny, aby problem był rozwiązany. Może znowu coś się stało. Jednak wszystko było ok. I teraz jesteśmy na najbardziej płaskim terenie Czarnogóry. Zecko, Bielopawliczka, Prawica. I do Podgorycy dojeżdżamy opóźnieni 20 minut. A tu możemy zobaczyć, jak słynny nocny pociąg z Belgradu opuszcza stację w kierunku Baru. No wjeżdżamy teraz w Podgorycy i tak naprawdę do stolicy był dosyć łatwy odcinek. Teraz zaczyna się prawdziwa przygoda. Do Kolaszyna zostało nam jakieś 65 km, które pokonamy w 1,5 godziny. I na pewno się pytacie, dlaczego tak długo? Bo musimy na tak małym dystansie wjechać z 40 na prawie 1100 metrów nad poziomem morza. Spróbuję wam jakoś pokazać, jak stromo jest. Może teraz widzicie. Czasami jest ponad 25 promili, co jest szaleństwem, bo w Europie rzadko przekracza 20. Śledzimy kanion rzeki Moraczy. A 20 minut po Podgorycy zauważamy cud budownictwa. Most na Maloj Rijeci, którego nie powinnyście przegapić.
ma 500 metrów długości i 200 metrów wysokości. Kiedyś najwyższy most kolejowy na świecie, dzisiaj tylko w Europie. Robi niesamowite wrażenie. I nawet zatrzymaliśmy się na chwilę na moście. I miejcie dużo cierpliwości, bo tuneli na tym odcinku jest tak dużo, że przestałem liczyć. Koło stacji Lutowo jest ich najwięcej, bo tutaj kolej jedzie przez bardzo strome góry, a nawet sama stacja jest częściowo w tunelu, jak i na moście. A potem znajdziemy nawet przystanki w tunelu, jak i most w tunelu. I dość mnie, patrzcie na widoki. A sam pociąg jest relatywnie czysty, ale nie polecam zatrzymywać się długo w toaletach. Niestety nie ma żadnego warsu, a tak chętnie bym się napił kawki. No moi drodzy, zobaczcie jakie atrakcje macie w lokalnym pociągu. Możecie nawet spać albo siedzieć w bardzo komfortowym siedzeniu, nie? Niesamowite. Dosłownie jakbyśmy się wrócili do Francji w latach 70. O! I po 3 godzinach wyprawy wreszcie jesteśmy w Kolaszynie. I jak sami widzicie, musiałem się inaczej ubrać, bo po prostu zmieniliśmy wszystko. I klimat, i temperaturę, a i atmosferę. Zobaczymy, co oferuje Kolaszyn. Przewóz kolejowy w Czarnogórze jest naprawdę tani, zwłaszcza jeśli porównujemy do cen autobusów. Ta sama trasa od Baru do Podgorycy kosztuje ponad 5 euro autobusem, a pociągiem dojeżdżamy za 2,6 euro. Do Nikszyć autobusem jest 10 euro, a pociągiem 6 euro. Niestety kolejami nie można dojechać do najbardziej popularnych destynacji turystycznych, ale jeśli wybieracie się do tych, do których prowadzą tory, to polecam jechać pociągiem. Dołączcie do grona Polaków, którzy mieli przygodę z czarnogórskimi kolejami. To nagranie zostało ujęte na stacji Virpazar, ale uważajcie, jeżeli jedziecie z stacji, gdzie kasa działa, to musicie tam kupić bilet, bo inaczej zapłacicie więcej. Poza nowoczesnymi taborami, wagonami, prawie wszystko tutaj jest old school, co ma swój urok. Są tylko powiadomienia przez głośnik, nie ma tabliczek elektronicznych, a jeżeli pociąg jest opóźniony albo coś się stanie, to jedynie można zapytać konduktora, który prawie nigdy nie wie, co się dzieje. Często przejścia kolejowe dla pieszych są dzikie albo bardzo słabo oznaczone. I drodzy moi, tak wygląda typowe przejście dla pieszych na kolejach czarnogórskich. Po prostu takich atrakcji jak w Polsce tutaj nie ma. A jak już mówimy w ogóle o przejściach kolejowych, niestety wiele z nich nie funkcjonuje, więc często pociąg musi się całkowicie zatrzymywać z powodu bezpieczeństwa, nawet jak nikogo nie ma. Dlatego pociąg z Podgorycy do Nikszyciu nie może rozpędzić się do 100 km na godzinę, pomimo tego, że tory na to pozwalają. I protip, jeżeli wysiadacie na stacji Szuszań, idźcie na początek składu, żebyście nie musieli tak wysiadać. Koleje czarnogórskie czasami są opóźnione, potrafi być brudno i hałaśliwe, brakuje klimatyzacji, ludzie czasem palą, ale szczerze mówiąc, bardzo mi to nie przeszkadza. Najbardziej denerwuje mnie brak dbałości o istniejącą infrastrukturę oraz niechęć władz do wprowadzenia zmian. A naprawdę tak niewiele trzeba, żeby kolej była atrakcyjna nie tylko dla turystów, ale i dla lokalnych mieszkańców.
Ale dobra, i tak je kocham, bo uczucie wolności, przepiękne krajobrazy i nostalgia zawsze ciągną mnie z powrotem. I tak, moi drodzy, mam nadzieję, że Wam się spodobał ten filmik i że Was zachęciłem, żebyście spróbowali koleje czarnogórskie. Widzimy się w następnym filmiku, a do wtedy pozdrawiam.